DJI w ostatnim czasie pokazał sporo nowości, z czego duża ich część to były bardziej lub mniej odświeżone sprzęty, które już mają w ofercie. Przykład DJI Mini 4 Pro, DJI Pocket, DJI Action oraz na przykład R3. To, co nie zostało jeszcze odświeżone, to DJI Avata, która miała premierę w sierpniu 2022 roku. Czymże byłby świat bez ploteczek, więc na nasze szczęście ostatnio zaczęły się pojawiać przecieki właśnie na temat nowego drona. Tak jak w przypadku Mini 4 Pro, o którym robiłem również podobny film, tak w tym przypadku z informacjami przychodzi Jasper Ellens. Opublikował on na Twitterze, Xie, kilka zdjęć z prawdopodobnie Avatą 2, nowymi goglami oraz informacjami o specyfikacji tych sprzętów. Do gogli za chwilę przejdę, ponieważ są bardzo interesujące ze względu na wbudowane kamerki, ale teraz dron i czego możemy się spodziewać. Matryca 48 megapikseli, nagrywanie w 4K oraz 2,7K w 60, 100 bądź nawet 120 klatkach, profil kolorystyczny D-Log-M, czyli dla osób, które lubią bawić się w postprodukcji kolorami, idealnie. Do tego stabilizacja Rocksteady 3+, Horizon Steady oraz Horizon, muszę się wspomóc, Balancing. Nie wiem, co to znaczy, prawdopodobnie będzie to może zmniejszenie tego uciekającego po bokach horyzontu przy większych prędkościach, ale nie wiem, zobaczymy. Waga drona 458 gramów na 3-calowych śmigłach 3-łopatowych, więc być może konstrukcja trochę większa, ale dzięki tym śmigłom będzie cichsza, a jak dobrze wiemy, Avata jest strasznie głośna. Ten dron podobno ma również mieć automatyczne tryby lotów, aczkolwiek nie wiem, jak w takim dronie mogłyby się one przejawiać i w jaki sposób mogłyby one pomagać. Podejrzewam, że w związku z tym będzie miał też więcej trybów failsafe, zapobiegających rozwaleniu drona, które pomogą początkującym pilotom nie rozwalić się od razu po starcie. A teraz gogle. I to uważam będzie ogromna zmiana. Zauważcie, jak one będą montowane na głowie. Element, do którego przymocowana jest gumka, aby zamocować gogle na głowie, znajduje się na wysokości czoła. Natomiast cały moduł gogli zamontowany jest na zawiasie. Trochę jak gogle noktowizyjne. Dodatkowo na przodzie widać dwie kamery, które prawdopodobnie odpowiadały będą za tryb rozszerzonej rzeczywistości. Wydaje mi się, że jest to jeszcze większy ukłon w stronę totalnych nowicjuszy, ponieważ podejrzewam, że największym problemem podczas latania na goglach jest ich założenie przez osoby początkujące lub wystartowanie dronem, gdy ma się te gogle założone na oczy. Avata 2 oferowana będzie z motion controllerem wersji drugiej, dlatego podejrzewam, że jeśli ktoś będzie początkujący i będzie chciał wystartować patrząc fizycznie na drona, to najpierw sobie wystartuje, a później opuści drugą ręką w łatwy sposób i szybko gogle na oczy. Dodatkowo kamery do rozszerzonej rzeczywistości podejrzewam, że będą pozwalały na połączenie obrazu otoczenia z obrazem z kamery. Być może w postaci małego okienka, które będzie się unosiło w powietrzu. Podejrzewam również, że ten tryb rozszerzonej rzeczywistości może być przydatny, jeśli będziemy latać na klasycznym kontrolerze i żeby nie odrywać rąk od kontrolera, to będziemy widzieli otoczenie normalnie, a przy pomocy, dajmy na to, komendy głosowej będziemy mogli przełączyć się bardzo szybko na widok z kamery drona. Kiedy premiera? Nie wiem, podejrzewam, że najprędzej będzie to kwiecień lub maj tego roku. Zresztą napiszcie w komentarzach wasze typy na datę premiery. Chętnie dowiem się też, co wy myślicie o tym dronie oraz czy nowe gogle faktycznie mogą być taką rewolucją. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.